Kraj ten jeszcze niedawno był wielką tajemnicą Europy. Dziś otwiera się powoli jak księga pełna zapomnianych historii. O dawnej potędze opisywanej w legendach, o kobietach, którym lepiej było zachowywać się jak mężczyźni i o wodzie, która bije z serca ziemi i czaruje lazurowymi odcieniami. A na ostatnich kartach blichtr, gwar i nowoczesność. Cześć, tu Ania z bloga Polskie Szlaki. Razem z Łukaszem pokażemy Wam niesamowitą Albanię. Zapewne większość z Was do Albanii przyciągnie tutejsza słoneczna riviera. Tą piękną plażę Borsz polecili nam wczoraj Polacy spotkani przypadkiem. W Albanii jest ich tutaj całkiem sporo. Tutaj łączy się Morze Jońskie z Adriatykiem. Kamieniście, ale są parasole ze strzechami. Jest przyjemnie. I ta pogoda, kąpaliśmy się. Na początku woda wydaje się trochę chłodna, ale gdzie tam jak się pływa, to jest bombowo. A mamy końcówkę września. Woda jest krystalicznie czysta i oblewa żwirek na długości aż 7 km. Dłuższą odnajdziesz tylko w Durrës, do którego jeszcze zajrzymy. Ale tutaj jest spokojniej, co preferujemy, a Ty zostaw łapkę w górę. Jeżeli jednak łapniesz gwaru, blichtru i zabaw, to powinieneś wybrać okolice miejscowości Ksamil. Plaże są tu piaszczyste, ale zatłoczone i oblepione wręcz leżakami. Mimo wszystko jest tu mnóstwo nadmorskiego, uroczego klimatu. Są trzcinowe parasolki, plażowe bary i restauracje z widokami na przepiękne morze. Zresztą czegoż tu nie ma. Mamy instagramowy punkt, fajna ręka, ale fajna też kolejka, także my rezygnujemy. Selfiak z boku i wystarczy. Po drugiej stronie miasteczka jest też duża głowa, a nade wszystko jest wspaniały widok z góry. Krajobraz, który z powodzeniem może konkurować z najwspanialszymi kurortami Grecji czy Włoch. Pięknie rozsiane wysepki i łodzie unoszące się na przeźroczystej tafli wody. Jak widać, określenie Malediwy Albanii, którym Ksamil się szczyci, jest w pełni uzasadnione. W Ksamilu knajpki są na każdym kroku, jest ich tutaj mnóstwo i o dziwo wszystkie mają bardzo dobre opinie, więc jak przyjedziesz tu, to na pewno dobrze zjesz. My jesteśmy w takiej trochę grillowni, ale mamy tutaj totalnie tradycyjne danie albańskie, narodowe. Tave kosi. I to jest danie z jagnięciną, z jajkiem i z jogurtem, a ja sobie zaszalałam i mam kalmary, na razie najdroższe, co w ogóle tutaj jedliśmy, ale miałam mega smaka, także czasami trzeba zaszaleć. Jedzenie smaczne, choć tave kosi było dla nas wszystkich lekkim rozczarowaniem. Taka jakby kaszka z kilkoma kawałkami mięsa. Dość mdła. A może tylko źle trafiliśmy, ale już nigdzie indziej nikt nie miał ochoty sprawdzać. Uroki Ksamilu i okolic odkryli już starożytni, bo tutaj wyrosło najstarsze miasto tego kraju. Butrint to antyczne miasteczko, niezwykle cenny obiekt UNESCO. Po jego początki sięgają nawet VIII wieku przed naszą erą, a według legendy założyli je uciekinierzy z Troi. Lud, który pierwotnie tu zamieszkiwał, to Ilirowie. Wielu naukowców stawia ich w roli przodków współczesnych Albańczyków. Stąd może unikalność ich języka, bo albański należy do wyjątkowej podgrupy w Europie, znanej tylko tutaj. To największe stanowisko archeologiczne w całej Albanii, odkryte w latach 20. XX wieku dopiero i stanowi niezwykłą mozaikę kultur i stylów architektonicznych, a to dlatego, że przez wieki było pod władaniem wielu różnych mocarstw. Duży wkład mieli tu Grecy i Rzymianie. To z ich inicjatywy pojawiły się tu świątynia Asklepiosa, boga medycyny oraz kamienny teatr, choć nie ten jest największy w Albanii. Do niego dojedziemy nieco później. Również dla chrześcijan było to niezwykle ważne miejsce. Bizantyjczycy postawili tu baptysterium oraz wspaniałą bazylikę, tym samym czyniąc Butrint stolicą biskupstwa. Wenecjanie otoczyli miasto murami, wykorzystując przy tym starożytne jego fragmenty oraz wystawili wspaniały zamek, który dominuje pośrodku miasta. Dziś w jego murach zorganizowano niewielkie muzeum z artefaktami.
Byliśmy przejęci tym niezwykle cennym, starożytnym stanowiskiem archeologicznym. Szkoda, że nie można było tu puścić drona, bo miasto jest też pięknie położone na malowniczym półwyspie. A wiesz, że największy bohater Albanii miał kontakty z polskim królem? To chyba najładniejszy zamek, jaki widzieliśmy w Albanii. Siedziba główna Skanderbega. Uchodził za rycerza chrześcijańskiego również w Polsce i tu właśnie taki polski akcent. Król polski Władysław III Warneńczyk w XV wieku pisał listy do tego albańskiego bohatera. Połączył ich wspólny wróg, jakim byli Turcy. Warneńczyk zginął w ostatniej krucjacie przeciw Osmańczykom. Losy Skanderbega zarysowały się inaczej. Wywalczył on dla swoich krajan niepodległość w bojach z Turkami. Stąd to wystawne muzeum stylizowane na średniowieczną twierdzę. Kruja jest traktowana jako pierwsza stolica, a herb bohatera, dwugłowy czarny orzeł, pozostał z Albańczykami na zawsze w ich fladze. Spacerując po kolorowym bazarze, który wyrósł pod murami twierdzy, można bez problemu kupić jego popiersie. Niestety, już 10 lat po śmierci Skanderbega Albania ponownie utraciła niepodległość i Osmańczycy przez kolejne 400 lat wprowadzali swoją kulturę i zwyczaje. Berat to prześliczne miasto wpisane na listę UNESCO jako bardzo dobry przykład współistnienia kultur i różnych wiar, a prezentuje się niesamowicie piękne, jest nazywane miastem tysiąca okien, a to dlatego, że popatrzcie, jaka wizytówka za mną się rysuje. To wspaniały również przykład panowania osmańskiego, kiedy to miasto rozkwitło. Muzułmańscy mieszkańcy docenili ten niezwykły widok na rzekę Osun i tworzyli okno nad oknem, by napawać się tym widokiem od wschodu do zachodu słońca. Również i my wykorzystaliśmy wieczorową porę, by zobaczyć rozświetlony Berat. Bajeczny spacer. Białe, kamienne mury ciasnej zabudowy, poprzeplatane zielenią roślinności czy czernią krat, wyglądały zjawiskowo. Przyznamy zresztą, że cała Albania miała niezwykłą iluminację nocną, a Berat wiedzie w tym prym. Jeżeli możecie, to zorganizujcie sobie tutaj nocleg. Na moment wrócimy do opowieści o Skanderbegu, bo Berat pewno nie pozwalał mu spokojnie zasypiać w nocy, a to za sprawą rozległego zamku, który dominuje na wzgórzu. Warownia pochodzi z czasów średniowiecza, głównie z XIII stulecia. To nie tylko zamek, ale cała osada i do dzisiaj mieszkają tutaj zwykli mieszkańcy, a trzeba powiedzieć, że miejsce stało się wielką porażką i dramatem największego bohatera Skanderbega, bo to tutaj nie poradził sobie z wyzwoleniem miasta spod władzy osmańskiej. Walcząc o to miasto stracił 5000 swoich żołnierzy. No cóż, tak bywa, musiał to przełknąć. Nam klimatem z kolei to miejsce przypomniało Hum z Istrii. Z tyle, że tamten jest maleńki, bo to przecież najmniejsze miasto świata. Przynajmniej tak jest reklamowane. No i faktycznie jest malutkie, taki właściwie skansen, tylko że kamienny. Zamki w Albanii wyglądają podobnie. To takie rozległe miasta, twierdze otoczone murami, a nie pojedyncze budowle. Ten jest akurat bardzo rozległy, a wstęp jest darmowy, ale nie jest to regułą. Można tu wejść do kilku cerkwi, do czego Was zachęcamy, bo po pierwsze wnętrza skrywają śliczne freski, choć tych najładniejszych nie mogliśmy sfilmować, a po drugie w Albanii w ogóle jest mało świątyń, do czego za niedługo wrócimy. Od jednego końca do drugiego zamek w Beracie ma około pół kilometra, także zarezerwuj sobie więcej czasu, bo fantastycznie się tu spaceruje. Możesz też zrobić sobie przerwę na szybkie espresso, które w Albanii niemal zawsze kosztuje w przeliczeniu niecałe 4,5. Idziemy sobie, a tu zobaczcie, tak sobie tupta, nie jesz, a żółw. Parę razy te zwierzęta przecięły nasze trasy, także stąpajcie ostrożnie, choć one nie wyrządzą Wam krzywdy. W przeciwieństwie do węży, ale o tym w górach przeklętych.
Gjirokastra to kolejny obiekt UNESCO w Albanii, średniowieczne miasto osmańskie z największą zachowaną twierdzą w całym kraju. Jej długość to około 500 metrów i właśnie po niej spacerujemy. Wstęp jest płatny, 400 leków, czyli około 20 zł. Osobno można też wykupić wstęp do Muzeum Militarów, na co się jednak nie zdecydowaliśmy. Ale spacer po rozległych murach twierdzy dał nam już wiele wrażeń. Zresztą w ramach podstawowego biletu wiele sprzętu wojskowego można zobaczyć, razem z tą perełką. Amerykański samolot, który lądował tutaj awaryjnie w czasach zimnej wojny. Albania była wówczas państwem komunistycznym, rządzonym przez dyktatora Hodżę. Na szczęście dla przerażonego pilota wszystko dobrze się skończyło, bo uwolniono go kilkanaście dni później. Ale samolot pozostał łupem wojennym. Miał przynajmniej ładny widok. Z góry ładnie widać, dlaczego to miejsce nazywa się miastem kamienia. Charakterystyczna architektura i te szare dachy wszędzie tutaj widoczne za mną. Pospacerowaliśmy tymi kamiennymi uliczkami. Gjirokastra jest nieco mniej klimatyczna od Beratu, choć oczywiście i tu ładnych zaułków znajdziesz bez liku. Najbardziej gwarnie jest na Starym Bazarze, słynącym z pięknej osmańskiej architektury. To serce Gjirokastry. Znaleźć tu można liczne sklepiki rzemieślnicze, kramy z pamiątkami czy rękodziełem oraz małe restauracje i kawiarnie. W czasie komunizmu Hodża prowadził ateizm i walczył z wiarą. Stwierdził, że jedyną religią ma być tutaj albanizm i tu chyba jeden właśnie z przykładów, bo w meczecie powstała kawiarnia. Hodża, w szczególności po 1967 roku, mocno zwalczał każdą wiarę, zamykając ponad 2000 świątyń w kraju, tworząc pierwsze ateistyczne państwo świata. Szacuje się, że całkowicie zniszczył 25% z nich. Doczytaliśmy na tablicy, że stary meczet został zburzony faktycznie w 1960 roku, a na jego miejscu zbudowano nowy, który jak słychać jest aktywny. Jak w obliczu sakralnej rewolucji przetrwała ta chrześcijańska perełka w Ardenicy? Klasztor najpewniej pochodzi z XIII wieku i dzisiaj już by go nie było. Przetrwał szczęśliwie tylko dlatego, że wiąże się z nim opowieść o tym, że ślub tutaj brał bohater Skanderbeg. I dlatego nie jest mi kojarzone z obiektem sakralnym, a z obiektem narodowym. Tak, Skanderbeg uratował wspaniałe malowidła, które tutaj są, a których Wam niestety nie pokażemy, bo nie można ich filmować. Nie są one może bardzo stare, bo pochodzą głównie z XVIII wieku, ale są bardzo piękne. Zresztą jak i cały obiekt, który czaruje swoim klimatem. Jak gdzieś tam popatrzycie za mną, widać taki mały schron. To bardzo swoiste i bardzo typowa rzecz dla Albanii. Cały kraj jest pokryty właśnie takimi obiektami, a to dlatego, że w latach 60., 70. Dyktator Hodża miał swoistą paranoję, odciął się od całego świata, Albania stała się totalnie wyizolowana, a on myślał, że zewsząd grozi mu atak i pobudował wiele takich schronów z najlepszego betonu, jakie mieli, nawet domy były z gorszego. Mówi się, że powstało ich nawet kilkaset tysięcy, że każda rodzina 4-osobowa mogła mieć swój własny. Dzisiaj ich przeznaczenie jest bardzo różne, większość niszczeje, wyrastają sobie na polach, przy drogach, przy starych warowniach. W niektórych powstały galerie, kawiarnie. Swoisty urok tego kraju. Hodża uważał, że tylko jego państwo przedstawia prawdziwe ideo komunizmu, a inne państwa jak ZSRR czy Chiny je zdradziły. W swej paranoicznej nieufności nie zapominał jednak o rodakach, dla których te bunkry wystawił. My tymczasem zwiedzamy zamek Lekursi w Sarandzie. Tak wróciliśmy nad Rivierę Albańską, którą stąd podziwiał Sulejman Wspaniały, który nakazał budowę warowni. Wstęp tutaj jest darmowy, bo w jego murach jest dzisiaj klimatyczna restauracja z widokiem na grecką wyspę Korfu, Morze Jońskie i Sarandę, w której będziemy spać. Naprzeciwko naszego noclegu taka
Fantastyczne miejsce, co prawda fast food, ale wygląda rewelacyjnie, smakuje również. Mamy skepasti, czyli 2 pity połączone z nadzieniem, często podawane właśnie z frytkami. Do tego sałata. Sałaty są tu różne, ale najczęściej podstawą jest faktycznie sałata, ogórek i pomidor. No i smakujemy, a jesteśmy nad samym morzem. I to z takim widokiem z naszego tarasu. Albania to chyba jedyny kraj na świecie, w którym do apteki idziesz już z lekami. A to dlatego, że tak nazywa się ich waluta, to właśnie leki. Jesteśmy pod zamkiem, który kosztuje 300 leków. Przelicznik to jest jakieś 13 zł, ale przeliczanie na złotówki jest ciut trudniejsze. Najłatwiej przeliczać sobie na euro, bo to wychodzi mniej więcej, że 1 euro to jest 100 leków. W Porto Palermo przycupnął ten najmniejszy zamek, który zwiedziliśmy. Dron ziemowit pokazał nam, jak nietypowy ma on kształt. A ten osobliwy zamek łączy się z bardzo romantyczną historią. Wzniósł go Ali Pasza, słynny władca osmański, który stracił głowę dla swej wybranki Wasiliki, Greczynko-Albanki. Ponoć nieraz obserwował ją z murów twierdzy, gdy kąpała się w morzu. Niektórzy dodają, że robiła to nago. A że Ali Pasza był wyjątkowym budowniczym, świadczy też akwedukt, który można podziwiać nieopodal Gjirokastry. Rozciąga się on na długości 80 metrów i osiąga wysokość 7 metrów. Z daleka nieco gubi się wśród szczytów, ale z bliska wygląda zjawiskowo. W Porto Palermo zobaczymy najbardziej tajemniczy obiekt militarny w całej Albanii. To dawna sowiecka baza okrętów podwodnych z czasów zimnej wojny, kiedy trwała współpraca właśnie Albanii z Sowietami, ale kiedy ona się skończyła, to te okręty znalazły się jakby w czarnej dziurze, funkcjonowały, były aktywne, ale z czasem skończyły się środki, pieniądze, części zamienne i po prostu zaczęły być postrzegane jako widma. Hodża rozkazał wydrążyć tunel łączący 2 oddalone od siebie o ponad 600 metrów wyloty. Okręty niegdyś tu stacjonujące zostały przeniesione. Mimo to nadal nie można się dostać do jego środka. Ale widoki są tutaj śliczne. Tak też zaczynamy przyrodniczą część naszej opowieści. Choć uroda Albanii jest widoczna niemal na każdym kroku. Z doświadczenia wiemy, że do najpiękniejszych i najdzikszych plaż nie ma dojazdu samochodem. U wylotu wąwozu, której nazwy nie wypowiem, będziecie mieć napisek, znajduje się taka piękna plaża. Chcieliśmy przejść wąwozem, ale trochę nas pokonał, szczerze mówiąc, szlak ponad 2 km, właściwie bliżej 3 i dość trudny. Nie jesteśmy przygotowani na to wszyscy, także doszliśmy od strony plaży, miała być kameralna, ale chyba w międzyczasie coś się zmieniło, bo ludzi jest dość sporo. Natomiast widoki z drona bajeczne. Klify otaczające plażę mają ponad 100 metrów wysokości. Woda tutaj mieni się różnymi odcieniami turkusu i błękitu. Podobno gdzieniegdzie w skałach powstały jaskinie, do których można dopłynąć łodziami. Może kolejnym razem. Niezwykle poszarpane brzegi albańskiego wybrzeża wspaniale prezentują się z góry, więc samochodem wjedziemy wyżej na malowniczą przełęcz Logara. Przełęcz znajduje się na wysokości nieco ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Prowadzi do niej fantastyczna droga, niezwykle widokowa, uchodząca za na pewno najładniejszą górską drogę w Albanii, ale nawet i w całej Europie, choć bardzo przypomina nam drogę MA10 na Majorce prowadzącą na Formentor. Jest wąska, bardzo kręta, ale bardzo dobrze też utrzymana, choć są znaki, że zimą warto mieć łańcuchy. Przy okazji przytoczę kilka faktów o wypożyczeniu samochodu. Za auto płaciliśmy 55 euro na dzień, ale mieliśmy wersję 7-osobową. Benzyna tutaj jest droższa niż w Polsce. Zanim poprosicie o tankowanie, dopytajcie, czy można płacić kartą, bo nie jest to reguła. A i uważajcie, bo raz kazali nam zapłacić więcej, niż wskazywał licznik. Szczególnie gdy płacicie w euro, bądźcie czujni. Najtrudniejszą trasą, którą jako kierowca pokonał Przemek z Antyk w podróży, była ta w góry przeklęte. Mocno kręta i wąska, ale cały czas po asfalcie, więc nie było tak hardkorowo jak w Gruzji, gdy jechaliśmy do przepięknej Svaneti. Ale skojarzenia z tamtą wyprawą są uzasadnione, bo Dojechaliśmy do jednej z najbardziej wyizolowanych osad w Europie, to Tet.
które zdecydowanie z tego powodu przypomina nam gruzińskie Uszkuli. Jednak już na pierwszy rzut oka o wiele więcej tu cywilizacji i komercji. Oczywiście widać tu ciężkie warunki górskiego życia, ale turystyka pobudziła tę wioskę do rozwoju. Nie ma się co dziwić, bo to właśnie tutaj znajduje się kościółek reklamujący sielską Albanię. Zostałaś kiedyś zmuszona do małżeństwa? Teraz już zdarza się to rzadko, ale kiedyś było powszechne, a i nadal w niektórych częściach świata praktykowane. W Albanii kobiety na taką sytuację miały furtkę, bowiem istniał bardzo unikalny zwyczaj zaprzysiężania dziewic. To znaczy po prostu kobieta, jeśli złożyła świętą przysięgę, że do końca życia będzie dziewicą, mogła funkcjonować w społeczeństwie jak mężczyzna. Dawało jej to wiele praw, bo wtedy w Albanii kobieta była tylko traktowana jako żona i matka, a będąc zaprzysiężoną dziewicą mogła prowadzić gospodarstwo, nosić broń, czy na przykład dziedziczyć majątek. Była to o tyle dobra sytuacja dla kobiet, że mogły w ten sposób uciec od niewygodnych sytuacji. Również takich, gdzie na przykład rodowo nie było potomka męskiego, wtedy córka składała taką przysięgę i mogła bezpiecznie i w dostatku prowadzić swoje życie. A jeśli Was ten temat trochę bardziej zaciekawił, to polecam odcinek Martyny Wojciechowskiej Kobieta na krańcu świata, bo ona tam szerzej o nim mówi. Jestem zaprzysiężoną dziewicą i zawsze nią będę. Taka już umrę. Zwyczaj już niemal wymarł, ale ostatnie przypadki są praktykowane właśnie na północy Albanii, w tych ciężkich górskich warunkach. Zresztą więcej było tu tradycyjnych praw przekazywanych z ojca na syna. Wyobraź sobie, że masz z kimś spór i grozi Ci śmiertelne niebezpieczeństwo. Właśnie w takich sytuacjach ludziom pomagały takie wieże, pięknie nazywane wieżą pojednania. Jeśli toczyły się rodowe spory i ktoś był zagrożony zemstą, to chronił się w takiej wieży. A to wszystko za sprawą władcy albańskiego Leke, który bodajże w XV wieku wprowadził kodeks Hanun, który regulował zasady prawa w różnych dziedzinach życia. Taka anegdotka, to właśnie od niego wzięła się nazwa albańskiej waluty. Dziś można ją zwiedzać i wczuć się w klimat albańskich tradycji honorowych. Prawdopodobnie zasiadali tak jak oni teraz. W takich miejscach czuć ducha ludzi wcześniej tutaj żyjących. To również element przypominający nam Gruzję, w której rozsiane były potopne wieże zwane koszki. Polecimy Wam nietrudny trekking, by lepiej poznać przyrodę i unikalne widoki gór przeklętych. Trasa prowadzi przez uroczą, kamienną osadę z kilkoma zabudowaniami. Wygląda to skromnie, ale spektakularnie zarazem. Co ciekawe, jest tu możliwość kupienia czegoś do picia czy zjedzenia. Nieco dalej moją uwagę przyciągnął pasący się konik i gdy chciałam do niego podejść, to w ostatnim momencie zauważyłam pełzającego węża. Niewielki, ale jadowity. Wujek Google zidentyfikował go jako żmiję nosorogą. Jej jad potrafi nawet zabić człowieka. Więc uważajcie, bo innym razem Łukaszowi też jakiś wąż przemknął koło nogi. Ale skupmy się na celu wyprawy. Jest nim wodospad Grunas, wysoki na 25 metrów. Od parkingu 3,7 km. Ścieżka dość prosta, ale na samą końcówkę trzeba się już tu powspinać. Nie trzeba, ale żeby go tak pięknie zobaczyć, to po wielkich głazach trzeba się powspinać. Uwaga, ślisko. A wiesz, że Albania ma 2 malownicze jeziora Blue Eye? Jedno jest nawet w tutejszych okolicach, ale my udamy się do innego, bardziej popularnego, leżącego na południu kraju. Tutaj komercja rozpanoszyła się na całego. Już na płatnym parkingu proponują Ci elektryczne skuterki i hulajnogi, które ułatwią pokonanie niecałych 2 kilometrów po wygodnym asfalcie prowadzącym brzegiem jeziora. Tu taka ciekawostka. Albania jest jednym z nielicznych państw na świecie, które w 100% produkuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, głównie z elektrowni wodnych. W Europie tylko Islandia im dorównuje. Po niecałych 30 minutach
docieramy do słynnego wywierzyska. Loaj to takie miejsce, do którego podobno w Albanii uderzyć trzeba, tak słyszeliśmy. No a mówi się, że raz wystarczy i chyba też tak uważam. Jest co prawda ładne, jest ładnie położone, ale ludzi jest tu bardzo dużo, do tego za dużo komercji wokół i no, na mnie nie robi to takiego wrażenia, ale faktycznie kolorek jest cudowny, krystalicznie czysta woda wypływa nagle, bo to źródełko. No, raz zobaczyć na pewno warto. Woda tryska z głębi ziemi ze średnią wydajnością 6000 litrów na 1 sekundę. Nikt nie wie, jak jest głębokie. Nurkowie dotarli na głębokość 50 metrów, a dno nadal nie zostało odkryte. No i ten niebywały kolor. Istnieje możliwość wypożyczenia tutaj kajaku i nim wrócić na parking. Chcieliśmy skorzystać z tej opcji, ale przystań już nie działała. Szkodra, znaczy szkoda. Szkodra to następne miejsce, o którym wam opowiemy. Jak w wielu turystycznych miejscach, również i tu przyciąga rozległa twierdza. Jej początki wiążą się również z legendami iliryjskimi oraz Rozafą, której imię ta warownia nosi. To jedyny zamek w Albanii, który nosi imię kobiety, no ale oczywiście nie było wcale tak łatwo. Musiała ponieść wielką ofiarę ku temu, bowiem zamek za każdym razem, kiedy był budowany, się zawalał i trzej bracia postanowili złożyć wielką ofiarę w postaci żony najmłodszego i wmurowali ją żywcem w mury. Podobno gdzieś tutaj jest zawsze wilgotna ściana, mokra od łez. Dość złowieszcza ta legenda. Wzgórze faktycznie było zamieszkane w czasach przed naszą erą i stanowiło centrum polityczne Królestwa Ilirów. I to oni jako pierwsi postawili tu swoje umocnienia. Głównymi budowniczymi fortyfikacji byli jednak Wenecjanie, dla których chroniła ona tutejszych szlaków handlowych. To najładniej położona twierdza, jaką widzieliśmy w Albanii, zapewne za sprawą pięknie meandrujących trzech rzek – Bunadrin i Kir, które tutaj się łączą, wpadając dalej do rozległego jeziora Szkoderskiego. Jest ono największe w Albanii i na całym Półwyspie Bałkańskim. Stanowi granicę z Czarnogórą i jest ważnym siedliskiem przyrodniczym i chronionym obszarem, gdzie można spotkać m.in. pelikany kędzierzane. My, ani ziemowit, nie mieliśmy szczęścia. Szkodra. Durrës to jedno z najstarszych i największych miast Albanii. Na sam koniec pokażemy wam miasto, które odwiedziliśmy jako pierwsze. Może też tak być i w waszym przypadku, bo to najbliżej położone nadmorskie miasto od lotniska w Tiranie. Wielki port, a za mną wieża wenecka, która jest sceną wielkiej bohaterskiej postawy Albańczyków, bowiem kiedy w 1939 roku armia Mussoliniego zaatakowała to miasto, to grupa około 300 albańskich żołnierzy postanowiła bronić tego miejsca, mimo że był to tylko taki bohaterski zryw, bo nie mieli żadnych szans, miażdżąca była przewaga. Niestety polegli w tym, ale ten czyn został zapamiętany. Dziś Durrës to tętniące życiem nowoczesne miasto. Na jego południu rozciągają się kilometry plaż, a w centrum współczesna zabudowa i przyjemne deptaki. Na końcu tego molo znajduje się hotel. Co ciekawe, nie jest specjalnie drogi, bo około 500 zł za noc. My w nim nie spaliśmy. Wszystkie nasze noclegi miały niewygórowane ceny, bo oscylowały w okolicach 120 zł za 2 osoby. Były to głównie apartamenty, zwykle z efektownymi tarasami, ale bez śniadań. Ale przecież zawsze można zjeść coś na mieście. Burek, czyli lokalny przysmak, takie ciasto z różnym nadzieniem. My akurat mamy z serem. Pachnie dość intensywnie. Kosztuje nieco ponad 3 zł za taki kawałek. Nie znaleźliśmy zbyt wielu polskich akcentów w Albanii, ale oto jeden z nich. Ten sielski widok całkiem niedawno nie był wcale taki sielski, bowiem w 2019 roku to miasto przeżyło silne trzęsienie ziemi i wtedy właśnie zastępy polskich strażaków przybyły tutaj również na pomoc. Nie była to pierwsza katastrofa naturalna, która miasto nawiedziła.
Amfiteatr Dures, który widzicie za mną, to unikat, jeden z największych i najlepiej zachowanych na Półwyspie Bałkańskim. Pochodzi z II wieku, a w IV został częściowo zniszczony przez trzęsienie ziemi. Mógł pomieścić 20 000 widzów. Potem był całkowicie zasypany piaskiem, aż całkiem przypadkiem odkryto go w 1966 roku, kiedy kopano studnię. Przez 200 lat ginęli na nim gladiatorzy ku uciesze najpierw Trajana, a później kolejnych rzymskich cesarzy. Jak przystało na tak stare miasto, odnajdziesz tu więcej śladów potęgi Grecji czy Rzymu. Tak przejechaliśmy przez Albanię, poznając jej historię, kulturę, ale w pierwszej kolejności niezwykłą przyrodę. Co myślicie? Zostaw komentarz, a my pozdrawiamy.